Suwałki to nie tylko polski biegun zimna. Urodziła się tu słynna poetka Maria Konopnicka, której poświęcone jest muzeum. Jest tutaj też cmentarz 7 wyznań, czyli bardzo nietypowe rozwiązanie, jedyne takie w Polsce, w obrębie którego można zobaczyć drewnianą cerkiew Wszystkich Świętych. Znajduje się tutaj również carskie więzienie, wkomponowane w galerię handlową, czy konkatedra świętego Aleksandra, która przypomina bardziej świątynię starożytnej Grecji niż typowy kościół katolicki, a to dalej nie wszystko. Zapraszam do Suwałk. Suwałki, czyli miasto kojarzące się głównie z zimnem, piękną naturą Suwalszczyzny, ze spokojnym klimatem, bliskością Litwy, czy tym, że dla sporej ilości Polaków to po prostu daleko. Sam do Suwałk mam około 600 km, ale postanowiłem sprawdzić, jakie atrakcje oferuje samo miasto. Suwałki powstały w XVII wieku jako niewielka osada przy pobliskim klasztorze Kamedułów w Igrach. Prawa miejskie Suwałki otrzymały w 1720 roku od króla Augusta II Mocnego. W XIX wieku miasto znalazło się pod panowaniem Imperium Rosyjskiego i stało się stolicą guberni suwalskiej. Właśnie wtedy powstała większość reprezentacyjnej zabudowy, którą można oglądać do dziś. Co ciekawe, największe miasto Suwalszczyzny było kiedyś jednym z ważniejszych ośrodków administracyjnych tej części Europy. Urzędnicy, kupcy i wojskowi z różnych narodowości nadawali miastu wielokulturowy charakter. Suwałki są nazywane najzimniejszym miastem w Polsce. Temperatury zimą potrafią spadać tu znacznie poniżej zera. Miasto posiada jednak wiele ciekawych zabytków. Jeśli chcesz je poznać, obejrzyj film do końca. Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa powstał w latach 1838-1840 jako cerkiew prawosławna pod wezwaniem zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny. Dopiero w czasie I wojny światowej, gdy Suwałki zajęły wojska niemieckie, budynek przekazano katolikom i przekształcono w kościół. Świątynia jest zbudowana w stylu klasycystycznym i ma plan krzyża, 3 nawy oraz charakterystyczne wieże przy fasadzie. W wyniku przebudów usunięto dawniej typowe dla cerkwi elementy, np. małe kopułki i wieżyczki. Od 2014 roku kościół pełni funkcję diecezjalnego sanktuarium Miłosierdzia Bożego. To jedna z najstarszych zachowanych świątyń w Suwałkach. Starsza jest tylko konkatedra świętego Aleksandra, o której jeszcze opowiem. Zanim powstał Park Konstytucji 3 maja, znajdował się tu rynek miejski oraz pierwszy drewniany kościół w Suwałkach z 1710 roku wraz z cmentarzem. Z czasem zabudowa zniknęła, a teren przekształcono w publiczny ogród miejski. Założono go w latach 20. XIX wieku jako miejsce spacerów i spotkań mieszkańców. Jednym z najciekawszych obiektów w parku jest zabytkowy zegar słoneczny z 1841 roku. Tarcza ma linię co kwadrans i cyfry godzinowe, dzięki którym można dokładnie odczytać czas. Konkatedra świętego Aleksandra to jeden z najważniejszych zabytków i symboli miasta. Budowę świątyni rozpoczęto w 1820 roku, a zakończono około 9 lat później. Powstała ona w miejscu wcześniejszego drewnianego kościoła z XVIII wieku. Architektura konkatedry jest doskonałym przykładem klasycyzmu, stylu, który inspirował się antyczną harmonią i prostotą. Charakterystyczny portyk z kolumnami oraz monumentalna bryła sprawiają, że budowla przypomina bardziej świątynię starożytnej Grecji niż typowy kościół katolicki. Właśnie dzięki tej wyjątkowej formie konkatedra wyróżnia się na tle innych świątyń regionu. Przed nią
stoją figury świętego Romualda i świętego Benedykta, patronów miasta Suwałki. Przez wiele lat kościół pełnił funkcję głównej świątyni Suwałk, jednak szczególne znaczenie zyskał w 1992 roku, kiedy powstała diecezja ełcka. Od tego momentu świątynia otrzymała tytuł konkatedry i stała się jedną z najważniejszych w regionie. Ulica Chłodna jest reprezentacyjnym deptakiem Suwałk. Łączy dwie ważne części centrum: ulicę Tadeusza Kościuszki z placem Marii Konopnickiej, który pełni funkcję miejskiego rynku. Spacerując Chłodną, można poczuć prawdziwy klimat miasta. W ciągu dnia mijają się tu mieszkańcy idący na zakupy i osoby odpoczywające przy kawiarnianych stolikach. Wieczorem deptak zamienia się w miejsce spotkań, pełne rozmów, muzyki i miejskiego życia. Nazwa Chłodna nie jest przypadkowa. Suwałki są często nazywane polskim biegunem zimna, a przez ulicę przebiega linia dominujących wiatrów z zachodu. Z tego powodu na deptaku często jest chłodniej i bardziej wietrznie niż w innych częściach miasta. A teraz na chwilę oddajmy się spacerowi po tym deptaku. Jedną z największych atrakcji deptaku jest Aleja Gwiazd Bluesa. W chodniku wmontowano specjalne płyty upamiętniające artystów, którzy występowali podczas słynnego Suwałki Blues Festival. Dzięki temu spacer ulicą Chłodną to nie tylko przechadzka po mieście, ale też podróż przez historię bluesa. Dzisiejszy wygląd ulicy to efekt modernizacji, dzięki której pojawiły się kamienne płyty, nowe oświetlenie i elementy małej architektury, podkreślające reprezentacyjny charakter tego miejsca. Przy deptaku na ulicy Chłodnej znajduje się bardzo charakterystyczny, duży termometr opatrzony hasłem promującym miasto jako pogodne Suwałki. To trochę żartobliwy, ale też turystyczny element krajobrazu. Przypomina mieszkańcom i odwiedzającym o wyjątkowo chłodnym klimacie regionu. Plac Marii Konopnickiej, czyli jednej z najwybitniejszych polskich pisarek XIX wieku, autorki m.in. słynnej Roty. To właśnie w Suwałkach spędziła dzieciństwo, dlatego miasto szczególnie pielęgnuje pamięć o swojej literackiej patronce. Historia tego miejsca sięga XIX wieku, kiedy Suwałki rozwijały się jako ważny ośrodek administracyjny regionu. W różnych okresach plac pełnił funkcję rynku, miejsca spotkań mieszkańców, a także przestrzeni reprezentacyjnej miasta. Przechadzając się dziś po jego okolicy, można dostrzec kamienice pamiętające czasy zaborów i międzywojnia. Centralnym elementem placu jest nowoczesna fontanna, która latem przyciąga spacerowiczów i dzieci. W okresie międzywojennym część budynków tego kompleksu zajmował batalion Korpusu Ochrony Pogranicza Suwałki. Korpus był elitarną formacją wojskową, powołaną do ochrony granic i walki z przemytem oraz działalnością wywiadowczą państw sąsiednich.
Kościół Błogosławionej Anieli Salawy to jedna z młodszych, ale bardzo charakterystycznych świątyń. Budowę rozpoczęto w 2001 roku, a zakończono 3 lata później. Kościół został wzniesiony z cegły i zaprojektowany na planie krzyża. Cerkiew Wszystkich Świętych powstała pod koniec XIX wieku, kiedy Suwałki były jeszcze częścią Imperium Rosyjskiego. Początkowo pełniła rolę kaplicy cmentarnej. Zbudowana jest z drewna i reprezentuje charakterystyczny styl rosyjski, inspirowany tradycją architektury cerkiewnej. Jest dziś jedną z niewielu zachowanych cerkwi z okresu carskiego w regionie. Obecnie pozostaje jedyną czynną świątynią prawosławną w Suwałkach. Cmentarz Siedmiu Wyznań to jedno z najbardziej niezwykłych miejsc na mapie północno-wschodniej Polski. W jednym miejscu spoczywają przedstawiciele aż 7 różnych wyznań. Obok siebie znajdują się cmentarze rzymskokatolicki, prawosławny, staroobrzędowców, żydowski, muzułmański oraz 2 ewangelickie, ewangelicko-augsburski i ewangelicko-reformowany. Takie połączenie jest w Polsce wyjątkowe i przypomina czasy, gdy w Suwałkach żyli obok siebie Polacy, Rosjanie, Żydzi, Tatarzy i mieszkańcy wielu innych narodowości. Zalew Arkadia to malowniczy sztuczny zbiornik wodny, który ma ponad 13 hektarów powierzchni i od lat przyciąga mieszkańców oraz turystów szukających chwili relaksu nad wodą. Historia tego miejsca sięga początku XVIII wieku. Wtedy powstał tu staw, który zasilał młyn wodny służący suwalskim mieszczanom. Z czasem dawny zbiornik gospodarczy zmienił się w przestrzeń rekreacyjną, a dziś Arkadia jest jednym z najważniejszych punktów wypoczynkowych w Suwałkach. Nazwa Arkadia nie jest przypadkowa. W kulturze europejskiej Arkadia symbolizuje idealną, sielską krainę spokoju i harmonii z naturą. Patrząc na spokojny krajobraz zalewu, łatwo zrozumieć, dlaczego właśnie tak nazwano to miejsce. Charakterystycznym elementem zalewu jest niewielka wyspa położona na jego środku. Dawniej organizowano tam występy artystyczne i pokazy sztucznych ogni, które przyciągały mieszkańców miasta. Dziś miejsce to nadal dodaje uroku całemu krajobrazowi i stanowi ciekawy punkt spacerów oraz obserwacji przyrody. Spore wrażenie robi również molo prowadzące do parku na wyspie. Latem nad zalewem Arkadia działa strzeżone kąpielisko z miejską plażą. Można tu pływać, opalać się, wypożyczyć sprzęt wodny albo po prostu spacerować wokół zbiornika. Bulwary położone są wzdłuż malowniczej rzeki Czarna Hańcza. Na bulwarach znajduje się również charakterystyczna zapora w Suwałkach, niewielka konstrukcja regulująca nurt rzeki Czarna Hańcza. Kulturalnym punktem bulwarów jest Galeria Sztuki Stara Łaźnia, mieszcząca się w zabytkowym budynku dawnej miejskiej łaźni. W Muzeum Marii Konopnickiej można znaleźć fotografie, listy, dokumenty, fragmenty utworów i cytaty, które pozwalają lepiej zrozumieć jej pasję, troski i sposób patrzenia na świat. Wstęp na wystawę stałą jest bezpłatny. Kościół ewangelicko-augsburski Świętej Trójcy powstał w pierwszej połowie XIX wieku w okresie, gdy miasto rozwijało się pod zaborem rosyjskim. Obecnie kościół w Suwałkach jest jedyną czynną, historyczną świątynią ewangelicką na terenie województwa podlaskiego. Kościół świętych apostołów Piotra i Pawła ma wyjątkowo ciekawą historię, bo nie zawsze był kościołem katolickim. Powstał na przełomie XIX i XX wieku jako prawosławna cerkiew garnizonowa dla żołnierzy rosyjskich stacjonujących w Suwałkach. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości cerkiew została przekazana Kościołowi katolickiemu. Muzeum Okręgowe zajmuje reprezentacyjny gmach dawnej resursy obywatelskiej. To miejsce, gdzie historia ożywa w najpiękniejszej formie, od zabytków regionalnych po fascynujące kolekcje etnograficzne i archeologiczne. Każdy zakamarek muzeum
opowiada wyjątkowe historie. Bilet normalny kosztuje 20 zł. Wewnątrz i w bryle Galerii Suwałki Plaza zachowano fragmenty XIX-wiecznego więzienia carskiego. To historyczna część kompleksu, który pochodzi z przełomu XIX i XX wieku. Ten obiekt pełnił funkcję więzienia już w czasach carskich, a następnie był używany jako areszt w okresie międzywojennym i podczas II wojny światowej. IPN i inne źródła historyczne wskazują, że w częściach dawnego więzienia wykonywano wyroki śmierci w latach powojennych i że piwnice te kryją mroczne fragmenty historii ówczesnych więźniów. Zespół koszarowy z XIX wieku z początku użytkowany przez wojska carskie w okresie międzywojennym stał się domem III Pułku Szwoleżerów Mazowieckich. Ta elitarna jednostka kawalerii przybyła tu na stałe w maju 1922 roku. W Suwałkach od kilku lat działa wyjątkowa atrakcja, szlak turystyczny imienia Marii Konopnickiej Krasnoludki są na świecie. Jego bohaterami są plenerowe figurki krasnoludków, które nawiązują do słynnej baśni o krasnoludkach i o sierotce Marysi, autorstwa właśnie Marii Konopnickiej. Na ulicach i przy miejskich obiektach można znaleźć różne postaci, np. koszałka, opałka, sikorka, krężołka, podziomka czy żagiewkę.